Witam, oto nowy projekt, tym razem będzie tylko szybciutka naprawa. Też uratowana ze złomu szlifierka taśmowa. Pas 75/2000. Co do tej pory to miało być wyrzucone. Ja to podniosłem ze złomu. Musiałem tutaj od nowa połączyć elektrykę. Okazuje się, że nie działa, bo trzeba włączyć. Okazuje się, że no właśnie, działa, ale sami słyszycie jak. To była chyba przyczyna, dla której na złomowisku się znalazła ta szlifierka. Co tak na szybko zauważyłem, może uda się pokazać. Potworne luzy. Taki wstępny plan jest troszkę ją rozmontować, obejrzeć, czy da się to w jakiś szybki sposób doprowadzić do komfortowej pracy, plus dorobić stolik. A docelowo chcę zrobić z tego szlifierkę taką wzorowaną na projekcie Jera Schmidta. Znajdziecie sobie na YouTubie. Myślę, że to jest dobra baza do wyprodukowania czegoś takiego. Na ten moment tyle. Pierwszą naprawę już zrobiłem, oprócz tej elektryki. To wam wrzucę, bo już mam sfilmowane. I potem będziemy montować film dalej. Wykonując zupełnie inny projekt, doszedłem do wniosku, że nie dam sobie rady bez maszyny, którą już mam na warsztacie 2, 3, 5 lat, a wciąż jej nie uruchomiłem. Więc tak, wykonując 2 w 1, uruchamiam tą maszynę. Może w jakimś filmie się to pojawi, a może w ogóle nigdy nigdzie. Naprawiłem sobie jeden, drugi koniec. A z czego to koniec? No to już będzie widać dalej. No i już tak pierwsze wrażenie jakie mam. Przyczyna, że ta szlifierka tak hałasuje. W tym miejscu tutaj wypada śruba regulacyjna. Jest to miejsce mocno już wyrobione, wytarte, więc nie będę się za dużo nad tym zastanawiał. Tylko zaspawam to. Tu oprócz tego jest taki rowek już wytarty. Też go zaspawam, wyszlifuję na gładko. To byłaby jedna oś. Natomiast w drugiej osi, w tej, czyli góra-dół drżenie, nie ma żadnej regulacji. Ponieważ to jest projekt bardzo tymczasowy, to też położę sobie spaw jeden, drugi. Nie za gruby, wyszlifuję tak, żeby to płynnie pracowało, ale nie zacierało się i nie miało luzów. I to będzie taki na szybką naprawę wszystko tutaj. A potem dorobię stolik. No i wykonałem sobie takie czynności poprawkowe. Tutaj jest, wiem, 2-3 dychy nadspawane, żeby nie było luzu. Po tej stronie, tu gdzie była ta dziura, gdzie śruba regulacyjna przychodzi, jest wygładzone. No i mam nadzieję, że teraz jak to poskładam, to już będzie działało. To pokażę, a jak nie będzie działało, to też pokażę i będę myślał dalej. No i wykasowałem wszystkie luzy. Efekt jest zadowalający. Zrobiłem sobie próbę. O ile przedtem tu cokolwiek bym nie przykładał do ściernicy, to natychmiast wyrywało. W tej chwili można swobodnie utrzymać materiał, także jeśli jeszcze dorobię stolik, po którym będzie można prowadzić, to myślę, że będzie cudownie. Niestety wciąż jest trochę za głośno, ale to myślę, że kwestia wymiany łożysk. Ewidentnie i te łożyska
I te to słychać, że one wyją. Oprócz tego niesie się echo po obudowie, ale to już nieważne. Także wymienię łożyska, jak już będę robił ten grubszy remont, przeróbkę, przebudowę. A na ten moment składam wszystko i biorę się za dorabianie stolika. No i oto konstruuję sobie stolik. Dorobiłem już gdzieś tam z zapasów kawałek płaskownika, który będzie wspornikiem. Tu widać, że już sobie oznaczyłem linię wyznaczającą poziom. 10 mm, bo taką grubą blachę mam poniżej tej linii, czyli stąd 10 mm w dół zrobię wygięcie i na tym będzie się stolik trzymał. Co dalej? Na razie nie robię chyba, ale nie, no raczej nie. Nie robię stolika regulowanego pod kąty, pod ustawienia różne, tylko najprostszy, prostopadły, tak w osi koła, troszkę poniżej osi koła. Będzie tylko taki doraźny stoliczek, a docelowy wykonam sobie w czasie całej wielkiej przeróbki tego urządzenia. No i projekcik taki króciutki dobiegł końca. Co się stało? Skasowałem luzy. Tu już na kole nie ma luzów. Dorobiłem stolik bez żadnej regulacji. Wiem, to jest wada, że on nie ma żadnej regulacji, ale jak będę tworzył szlifierkę marzeń, to wtedy będzie stolik z regulacją. No i jak wszystkie moje maszyny, dostał kółka. I na tym zakończę. Pracuję w miarę cicho. Wypadałoby jeszcze zmienić łożysko, ale to też później. Działa. Pasek prowadzi się idealnie. Także nawet nie nazwałbym tego remontem, ale przywrócenie do żywych, ożywienie maszyny się udało. A jak chcecie oglądać budowę z tego, co tu jest, poważnej szlifierki, to zapraszam do oglądania, do śledzenia kanału. No i co? Jak zwykle łapka w górę lub łapka w dół, jak uważacie, że zrobiłem dobrze lub źle. Dajcie znak życia i do spotkania, do usłyszenia.